No, po trzy. No to już masz trzecie, możesz sprawdzić. Pierwszy tchórz i pierwszy ten. Pierwszy. A, krzywa jest. Mamy jeszcze, słuchaj, w czerwonym domku dwa, nie musimy brać z góry, bo one na pewno są czystsze. Tutaj to na pewno tym trzeba jest próbować. To jest na pewno okej. Tymi, jak to się nazywa? To jest bujające się, to jest minimalnie bujające się, nie? No co my tu mamy? Co my tu mamy? Wzięliśmy sobie z garażu, przywieźliśmy stół. Zobaczcie, jak ten stół zaczął pasować kolorystycznie do jak gdyby tutaj tej części. Ja, słuchajcie, pamiętałam, że on jest jasny, ale wydawało mi się, że będzie jaśniejszy. Ale zobaczcie, całkiem nieźle tutaj po prostu zagra nam. Na początek dobry i taki. I ten stół oczywiście ze staroci, używany. I co ma fajnego? Słuchajcie, z każdej strony ma po 3 szuflady. Z tamtej strony, gdzie Alex siedzi, też są 3 szuflady, więc naprawdę dużo fajnego miejsca, takiego sprytnego miejsca do przechowywania mamy. No, tak 3 to tak nie zmieszczę się. Także swoboda oczywiście jedna to jest I dobrze. 4 wystarczy. tak, dla co nie? Znaczy 5, tam też może być. 5. Na co? Na taki normalny dzień w zupełności wystarczy. Ładnie wygląda na 5. Ładnie wygląda na 5. 5 ładnie niż trzeba na... A zobacz na 5. Zobacz na 4, który jest lepszy. Na 4, nie? Na 4, ale musi być na 5, bo ten. My nie mamy taką potrzebę. Na razie niech sobie stoi na 5, a zawsze sobie możemy zmienić, nie? Trzeba będzie przegląd zrobić tych krzesełek. Pamiętacie, te krzesełka to są te patyczaki, które kupowaliśmy no z 1,5 roku temu. Minimum, nie? Mamy 12 sztuk tych czarnych krzesełek. No i tak sobie stwierdziliśmy, że one będą nam tutaj pasowały. Ja wiem, że dla niektórych czarny z drewnem może się gryźć, ale uwierzcie mi, te krzesła się generalnie są w czarnych kolorach i one właśnie są tak dopasowywane właśnie do tych drewnianych stołów. Jak sobie popatrzycie na jakieś inspiracje w internecie, to często do tego typu stołów właśnie są takie czarne krzesła dopasowane. Daję. Bo ty potem będziesz to obcinała i łączyła, nie? Czuć taką słoninę, nie? Boczek taki. Tak ja wiesz, go panie na maksa, żeby to wszystko ładnie, szybko. Wow! Chyba ten. Się pali po prostu, tłuszcz, nie? Tu jest na przykład tłusta już, nie? To jest tłuszczówka. Wow! Wiesz, tutaj jest najmocniej nagrzany tam. Widzę nic przez ten dym. Dobra, na razie chyba wystarczy. Ale hardcore zrobiliśmy. Słuchajcie, aż mam całe oczy zaproszone.
jak zszedł teraz ten dym, można powiedzieć, to tak jeszcze jedno miejsce gdzieś tutaj dopusowałam. Zaraz zobaczę, czy nie muszę powtórzyć, ale o, widzicie? No już jest taka dosyć czarna. No jest czarna, ale jeszcze, o, jeszcze tutaj brakuje w tym miejscu. Jeszcze trzeba ją natłuścić, tylko to jest taka naprawdę już, no widać teraz ładnie, gdzie jeszcze już dołożyłam, ale jeszcze chyba dołożę raz. No i po prostu od razu korzystamy z tego, że się tak zadymiło i porządnie sobie teraz tutaj przewietrzymy. Jeszcze raz muszę dołożyć. Na pewno. Dobra, słuchajcie, niech tam się wietrzy, tam jest co wietrzyć, naprawdę. Daliśmy czadu dzisiaj. Nikt nie mówił, że to tak dymi, prawda? I się topi, no ale no tłuszcz, jeżeli jest bardzo wysoka temperatura, no to jest prawidłowa reakcja, prawda? Widać było tylko potwierdzenie, że temperatura jest po prostu ekstremalnie wysoka na tych płytach żeliwnych. Ten tłuszcz tam się porządnie wytopił. Dzisiaj Pierre maluje mi sufit. Sufit w łazience, ale łazienki, tak jak mówiłam, na razie niestety nie pokazuję. Tak, on maluje sufit, bo mi zostały ścianki do przemalowania jeszcze, więc jak mi tutaj machnie to ja wchodzę i działam z łazienką, a tymczasem mam do rozpakowania kilka rzeczy, więc po prostu biorę się za to teraz. Aha, wjeżdżają akcesoria kuchenne. Bo ja mam piekarnik w mieszkaniu zepsuty, więc ja piec nie będę, więc wszystkie brytwanki, takie tortownice do pieczenia przywiozłam sobie już dzisiaj je, żeby po prostu, tak jak mówiłam wcześniej, mieć mniej rzeczy do zwożenia na później i opróżniać powoli te klamoty. Co mogę włożyć tutaj, to włożę sobie tutaj. Na razie tylko wkładamy, nie patrząc, czy to pasuje, czy to nie pasuje, tylko po prostu wkładamy to do tych szufladek. Tylko musimy to sobie schować. No i przed Wami jeszcze jest ta półka dębowa, ona na razie tylko tak jest położona. Firanka była wcześniej, więc ja zaraz ją tutaj od razu ściągam. Umyję sobie tą półkę i przymierzymy sobie ją tutaj już na ścianie docelowo, gdzie byśmy ją chcieli mieć po prostu zawieszoną. Czarna konika. Czarna konika. Dobrze. Czarna konika. Tak.
karton z książkami jakiś. Tak, To ja je schowam tutaj na razie do tej szafki, żeby to tak nie leżało w tych... Tak, to co pamiętam nam zalało któregoś razu w piwnicę, a właściwie garaże. Mamy 3 tomy Gwiezdnych Dzieci. W ogóle mamy dużo literatury. Tutaj jest tylko taka namiastka po prostu w tym kartonie. Kilka pozycji, które mieliśmy takie przemoknięte i musieliśmy wysuszyć sobie, ale ja już tutaj korzystając z tego, że jest szafka, to wstawię je do szafki. Sen o Okapi. Gwiezdne Dzieci 3 tomy. Celtycki horoskop drzew. Jak wielu książek to nawet nie pamiętam, że mamy. To jest taka stara encyklopedia, którą jeszcze naprawdę bardzo dawno temu dostaliśmy od takiego Filipińczyka, mojego taty znajomego, z którym razem pracował na statkach. New Age. Tu chodź, wyrzucisz pesteczkę. Pamiętam, o tutaj jest dział Human Anatomii. Pamiętam tego strasznie się bałam. Daj tą pesteczkę, poproszę ją. Dobra, co my tu mamy? O, Dostojewski Sobowtór. Też była zalana, też wyschła. Dalej Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera w 2 egzemplarzach, w twardej oprawie, w miękkiej oprawie. Lektura Henryk Sienkiewicz, Adam Mickiewicz, Grażyna, Henryk Sienkiewicz, Potop, Henryk Sienkiewicz, Potop, część 2. Tak, tutaj z różnej bajki po prostu będą pozycje ze względu na to, że tu jest, tak jak powiedziałam, tylko to, co się zalało. To jest dobre. Mąż też człowiek. Też człowiek. Warto kiedyś przeczytać. Nawet 2 razy. Magia numerologii to są takie piera książki. Tajemnice podświadomości. Macie po prostu namiastkę kilku pozycji, techniki medytacji, do lasu po zdrowie, które my gdzieś tam mamy pozbierane. Atlas samochodowy polski, słuchajcie, stary atlas. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Co ci otworzyć? Do Zbele musisz wyrzucić. Zbele tam jest, gdzie pana Andrzeja buciki są. No, tak kiedyś się jeździło samochodem na mapach. Mapa na kolanie.
Tata zrobił łóżko z mamą. Ciężko było, bo bez instrukcji. Tak mniej więcej wiedząc o co chodzi z tym łóżkiem. No, Aleks, przykładaj się, przymierzaj się do łóżeczka. Przymierzaj się do łóżeczka, połóż się w łóżku. A Aleks będzie spał na łóżeczku? Będziesz tutaj spał na łóżeczku? Tak? Okej, to przybij pionę. Dobra robota. Dobra robota, Leksio. Mamy to. Mamy to. Gdzie teraz? Co teraz będziemy robić? Nie wiem. Teraz wiertarką coś chcesz robić? Nie, chyba wiertarką nie będziemy robić. A tu pachnie tą słoninką takim... Ale tak ładnie pachnie, nie? Tylko tak mi się z czymś... Nie wiem, czy to mi się kojarzy, nie kojarzy, ale ładnie pachnie po tej słonince. Dzień dobry. U nas kolejny dzień pracy. Dzisiaj z nami jest Pan Andrzej, bo wczoraj nie było go. Miał swoje takie prywatne sprawy do załatwienia. Znowu coś dowieźliśmy. Lampa krzywa, jak widzicie, bo klosz nie jest od tej lampy. Klosz? Abażur, o tak, może bardziej, abażur będzie pasowało. Jest od innej, my po prostu ją kupiliśmy ze względu na dół tej lampy. Ze względu na to. Lampa sobie stoi, na razie tylko taka żarówka wkręcona. Sekretara. Na razie stoi w tym miejscu, docelowo oczywiście będzie gdzie indziej, ale żeby nie stała na środku, to ją sobie tutaj po prostu postawiliśmy. Lampa, no widzicie, krzywa jest, ale ma naprawdę taką filigranową, bardzo zgrabną tą swoją nóżkę. Żarówa taka tylko o. No i abażur jest generalnie skórzany, ale tak jak wspomniałam, on na pewno nie jest od tej lampy, on jest po prostu... Taką ją kupiliśmy z takim abażurem, bo generalnie jest bardzo ciężko kupić abażury takie ładne do starych lamp, ponieważ one są często poniszczone, pogryzione. No, ale zobaczcie, jak wygląda płyta po wczorajszym natłuszczaniu. Dzisiaj jeszcze troszeczkę dołożyłam w tych miejscach, gdzie widać było, że po prostu przeschła i jeszcze potrzebowała tego takiego natłuszczenia, nawilżenia. Z patelniami zrobię to samo, ale zrobię to wszystko dopiero wtedy, jak już będę miała podłączoną wodę tutaj, bo dzisiaj chłopaki będą podłączać tutaj dzisiaj bądź jutro, bo jeszcze trzeba zobaczyć, co nam brakuje do podłączenia tego oto tutaj zlewu. A właściwie nie zlewu, tylko kranu pod ten zlew. Padło pytanie dotyczące filtra, jaki planujemy tutaj zainstalować do wody tej filtrowanej pitnej, bo tutaj, tak jak Wam pokazywałam wcześniej, to pokrętło służy do tego, żeby po prostu sobie tą wodę pitną filtrowaną odkręcać. I dzisiaj chyba chłopaki go wyciągną, to jeżeli mi się uda, to Wam pokażę. Zakupione kilka lat temu, no a w końcu dzisiaj zostanie zainstalowane. O, co Aleks robi? Z Maksiuńką biega tam, a ja dzisiaj Medesa wpuściłam tutaj sobie do środka, żeby chłopak się zagrzał, przespał, bo on jest strasznie pracowity. No i żeby zjadł sobie bo Maxi jest taka, że jednocześnie je z jednej i z drugiej miski, a żeby on sobie po prostu zjadł i miał pełny brzuszek, to ja sobie go dzisiaj po prostu tutaj wpuściłam na chwilę do środka i jak zje, to wtedy go wypuszczę na zewnątrz. Słodziaczek. Pokaż się, Medesio, jak wyglądasz. Medesio to taki cyrkowy piesek, taki cyrkowiec, taki nasz cyrkowiec. Trochę taki do sznaucerka jest podobny. Tak, do sznaucerka jest troszeczkę podobny. Taki sznaucerek, taki ala sznaucerek, taki
Taki kundelek sznaucerek troszeczkę, nie? Taki kundelek sznaucerek, a już cieplutki jest, zagrzał się chłopak, bo on mocno tutaj pracuje, on mocno obchody tutaj robi sobie wszędzie i on biedny w ciągu dnia jest jakiś śpiący i dosypia sobie. Tak, dobrze, dobrze. I jeszcze jedna rzecz. Dokupiliśmy tutaj żarówki. Dzisiaj pierw z panem Andrzejem wybrali żarówki. Żarówki energooszczędne do tego tutaj naszego żyrandola. Widzicie, są fajne, bo są przezroczysta jest ta żarówka, tak? To szkło jest przezroczyste. W środku cała ta instalacja, nie wiem jak to się nazywa, do tych żarówek jest energooszczędna. No i tutaj teraz wam pokażę, jaki efekt one dają nam. O, tak świecą i świecą w tym odcieniu tego żółtego. One są wszystkie, widzicie, do wyprostowania, ale to najpierw trzeba po prostu umyć te żyrandole, bo one też, zobaczcie, one też już i są okurzone. Wszystko jest już tutaj okurzone, bo cały czas po prostu po tym piłowaniu, po tym cięciu, cały czas wszędzie zbiera się po prostu ten pył. No, widać to nawet na okapie, widzicie? Ja go dopiero co kilka dni temu myłam, a już widzicie, wszystko znowu po prostu siada i osiada na nim. No i płyta tutaj wypucowana. Dzisiaj jest niezły cuk, nieźle się pali. Teraz tego nie widać, ale pier jak rozpalił w piecu, no to naprawdę hajcowało się nieźle. A my mamy dzisiaj wielkie gabaryty, w sensie dzisiaj śmieci wielkogabarytowe są wywożone, więc robimy po prostu wystawki tego, co już nam tutaj na pewno nie będzie potrzebne, bo pewnych rzeczy to po prostu nie warto trzymać, a jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie to po prostu weźmie, a jeżeli nie, to po prostu pojedzie na wspólny śmietnik. Dzisiaj jest dzień gospodarczy. Tak, dzisiaj, słuchajcie, jest dzień gospodarczy. Dzisiaj chłopaki odpuszczają pójście na górę, ale ja, korzystając z sytuacji, że Aleks z nimi jest tam na zewnątrz, wejdę i pokażę wam, jak wygląda całość zamknięta jedną warstwą. No i zobaczcie, jesteśmy u góry. Tak wygląda już zainstalowana pierwsza warstwa tego naszego ocieplenia. Te maty termoizolacyjne, które my sobie wybraliśmy, IzoBooster, pierwsza warstwa, można powiedzieć, jest już kompletnie zamknięta. I słuchajcie, moje odczucie tutaj u góry to nie jest tylko takie gołosłowne, tylko uwierzcie mi, naprawdę jest już tutaj przyjemniej, nie czuć przenikającego zimna. Co mamy tutaj na termometrze? Niecałe 9 stopni, ale temperatura w ogóle nie spadła, odkąd mamy tą pierwszą warstwę pociągniętą. I powiem wam taką jedną rzecz, takie nasze już pierwsze spostrzeżenie. To pierwsze spostrzeżenie mianowicie jest takie, że zobaczcie, mamy tutaj 12,3 stopnia. Dokładnie tydzień temu, czyli dokładnie 7 dni temu, grzaliśmy tutaj 2 dni pod rząd i temperatura ostatnia przed wyłączeniem pieca to było jakieś 16 stopni, nie, przepraszam, źle, to było jakieś 14 stopni. I dopóki nie mieliśmy zamkniętego dachu, tą pierwszą warstwą tej maty termoizolacyjnej IzoBooster, spadała nam temperatura po tygodniu czasu niepalenia o połowę. Czyli jak mieliśmy 14 stopni, najwięcej można powiedzieć, kiedy rozpaliliśmy, to spadała nam do 8-9 stopni. W momencie, kiedy dach został całkowicie zamknięty tą folią termoizolacyjną, po tygodniu temperatura spadła tylko z 14 do 11 stopni. Czyli tylko 3 stopnie w dół, nie paląc przez 5 dni pod rząd. Także już można powiedzieć, że jakieś pierwsze efekty są widoczne, a właściwie widoczne na wskaźniku termometru i odczuwalne, bo pamiętacie, jak wam mówiłam, że tutaj było takie wrażenie, że jak się stało w tym miejscu, gdzie mamy ten otwór schodowy,
to powietrze zimne po prostu wchodziło tutaj do środka i odczucie było takie, jakby drzwi i okna były na rozścież otwarte. Dzisiaj już tego nie ma. Ja jeszcze chodzę w kurtce, bo ja teraz idę na zewnątrz, jeszcze tak się nie rozbieram, można powiedzieć, do pracy, ale to są nasze pierwsze spostrzeżenia po domknięciu poddasza całą tą jedną warstwą taką pełną, że wiecie, już nie ma żadnej dziurki, przez którą gdzieś tam ucieka nam to powietrze, bądź przechodzi to powietrze zimne do środka. O, i taką. Słuchajcie, w związku z tym, że nie wiem, czy choinka będzie w tym roku tutaj u nas, jakąś taką jedną rzecz, która mi wpadła w domu do ręki, która została, wiecie, jak to jest, jak sprzątacie po świętach, to zawsze coś Wam jeszcze zostanie w domu. No i mi został taki dzwoneczek. O, widzicie, odwrotnie trochę go zawiesiłam. No i go sobie tutaj tak na razie taki jako akcent dałam. O, tak powinien wisieć. No i tak niech sobie trochę tutaj powisi, wcale nie jest widoczny. Pan Andrzej dzisiaj wprowadził u nas dzień gospodarczy. Korzystając z tego, że wielkie gabaryty dzisiaj będą zbierać. No to zawsze coś tam można im wystawić więcej. Ale trzeba odzyskać kółka. Te kółka będą jako dawca do czegoś innego, prawda? Tak. Ale słusznie, pan Andrzej ma rację, kochanie. No. O, dym z komina. Komin z lewej strony to jest komin od kotłowni. Komin z prawej strony to jest od kuchni kaflowej. Czy już jadą? Jadą. Szybko, nie zdążę. Idziesz na spacer? Nie idziemy na spacer, myszko. No, jakieś widzicie, materace, takie stare tematy na razie wystawiamy. U nas pewnie będzie najmniej tego wszystkiego, bo już korzystaliśmy 2 lata temu z wielkich gabarytów i dużo rzeczy naprawdę powystawialiśmy sobie na zewnątrz. Ale to może się przydać, nie? Dobra, pierw wystawia. Aleks, kółeczka do domu. Nie, kółeczka zostają. Właśnie chodzi o to, że kółeczka miał... Aleks! Co ty zrobiłeś? Rzuciłeś. Kochanie, to korzystając z sytuacji, że jesteś tutaj, to weź ten filtr jeszcze do domu, nie? Jaki filtr? Jaki filtr mamy? On jest na góry. A, okej, z góry, z domu, dobra. Mamy... Pan Andrzej sobie zażyczył zwykłą, bo zaproponowałam po libańsku. Ale zwykłą to mamy tylko rozpuszczalkę, taką dyżurną. Tak, będzie siedział pan Andrzej. Trzeba ten. A tutaj się... Tu. Jak tutaj... Jakoś tu trzeba coś tutaj zrobić. Już zrobiliśmy tutaj. Teraz mama będzie lała si. Okej, teraz zostaw. Każdy kubek z innej parafii, każdy kubek z innej bajki. Sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave, I know you'll find a way. Live your truth and good will come to you. Home, sweet home. Chwilę. Tutaj zamyka się. Tak. Żeby było 2 magazyny. Nowe wnioski. No bo wiesz, Andrzej mówi, że bufor jest dwuwężowny cały. No jest, bo nawet to nie, na 100% jest, bo nawet są pozasięgłe końcówki, nie? No to dobrze. Chodzi o to, jak będziemy montować panele słoneczne, żeby nagrzać wodę. No bo Bo wtedy można używać bufor i zbiornik na ciepłej wody, 2 magazyny na ciepłej wody przez panele słoneczne. Podłączyć te 2 jako jeden obiekt. aha.
To już nie chodzi nawet o to, czy magazyn, nie magazyn, tylko chodzi o to, żeby to zysk kolektorów słonecznych by nie zagotować. Nie zagotować, tak, jak będą bardzo słoneczne dni. No, jak są bardzo słoneczne dni. No i Tych bardzo wtedy słonecznych używasz mało nie jest wody. dużo. Teraz. No tak, jest A weź, sporo. na przykład pojedziecie na cały dzień, Tak. rano wyjedziecie, Nie używasz wody. nikt nie używa wody cały dzień, nie? No. A tutaj. Pracujesz? Tutaj. Kręć. Jedno miałem. Jeszcze jedna. A ja? 65, 5. Ja potrzebuję tutaj 72, tak? Czy? Nie, to nie. Tak, ale to nie może być 72, to wtedy idzie 65. Dobra, czyli te dwa palniki, czyli ten palnik A gdzie jest instrukcja? i ten palnik mają dodatkowy czasomierz jeszcze. Tak jakby nie włączony ma... Tak klasycznie tylko się odpalają. Naciskamy. Trzymamy, odpalamy. I wyłączamy. Elegancko. Nie ma. Nie, ale ciepło jest. Wyjęć przywieźć to. No, chłopaki zrobili tak. Pan Andrzej dołożył kontakty gniazdka. No dobra, mam nadzieję, że będzie grało. Drabina. Przełożyli dyszę z gazu ziemnego na propan-butan. Butla wjechała, pasuje. Nie trzeba żadnej dziury wiercić w podłodze, się okazuje. Fajnie. Nawet wiecie co, te szafki są samodomykające się. Pyk. Więc kuchnia gazowa działa. Zostały wymienione żarówki również w oświetleniu. Teraz górny, nie? Właśnie nigdy nie wiem. Bardziej na żółto. To też bardziej na... czekajcie. To też bardziej na żółto nam już się świeci, czyli po prostu tu już zniknie ta biel z oświetlenia. To zostały tylko te dwie białe, ale tutaj po prostu lamp dopasowanych nie ma jeszcze i za szybko ich nie będzie, bo musimy kupić, bo nie mamy po prostu tutaj lamp. No i chłopaki jeszcze przymierzą się do półki, żeby od razu dzisiaj przywiercić sobie tutaj tą półkę. No i będzie można zwozić powoli patelnię, garnki, kanki. I tego typu rzeczy. O. A tutaj bawialnia. Bawialnia. O, Pier, zobacz. Prawo, lewo. To tak krzywo ją montowałem. Nie idziemy w prawo, nie? Magdalena czy jak? Czy tak? No bardzo blisko pieca bym nie robił. Nie widzę, Pier, zasłaniasz. No ja bym tak minimalnie w prawo. Mini. O tak bym zrobiła. I ta wysokość? I ta wysokość jest bardzo dobra, wydaje mi się. Tu bym tą fugę schował, wiesz? Tą dobrą. No, tak jak No, jest w tej żeby- chwili. A tutaj w ceglie jest, nie? No w cegle, jak dobrze by było, żeby w tej cegle. I znowu będzie wiercenie w czerwonej cegle, nie? Ja od razu odkurzacz naszykuję. No zaraz. Od razu, tylko odkurzacza. Półka już leży, czeka już 3 lata na montaż. Na miejsce. No. Miałem fiolę czy półek. Mówię, trzeba półki kupować. To się przydadzą. A to jest fajne, to jeszcze na haczyki dębowe. Ale to jest bardziej ubraniowa. Ubraniowa. Tak. No, też masz rację, no. Ale 100 lat ma, nie? Na kapelusze. 100 lat ma jak nic. Tak. A, miejska to jest, to nie była Uważaj, ale spadł w dziury, ale...
brzuch. Tak? Jak zwykle, to jest po prostu taki standard, jak nie wiem, nie? No jak? Sam znaczyłeś nie wiem gdzie. Jak dobrze? Krzywo. No krzywo, lewa jest wyżej. No jak powiedział, Lewa jest wyżej. lewa jest wyżej. No musimy ją zdjąć. Niepotrzebnie żeśmy ruszali. No właśnie, bo no, Dlatego ja mówiłem, że jest ten, dół jest równo. A tu na dół się podnieś wyżej. tak. Tam jest równo, ale tu jest znowu ten. No właśnie, jest Nie wiem, czy z dwojga złego nie było. co jest, no właśnie, co jest lepsze, nie? No bo tutaj chłopaki powiesili, złapali poziom u góry, a zobaczcie jaka belka jest krzywa, ta półka po prostu tu jest niżej, a ten róg jest po prostu wyżej, po fudze, tak palcem brzydko, ale po fudze, zobaczcie ile tu wystaje, a tutaj jest na równo z fugą. No, po prostu półka jest krzywa, ale u góry jest poziom złapany. A tu będą wisiały różne rzeczy. To jest też oczywiście, słuchajcie, do przyklejenia. To już tak sobie na spokojnie. Tutaj nie ma płytki celowo. Została niedoklejona, żeby po prostu wsunąć ten blat, jak widzicie, w to miejsce, więc tutaj płytka będzie doklejona. Ja jeszcze muszę wyfugować sobie ten dół, bo widzicie, jest tam duża przerwa i ja po prostu tą samą fugą tam dofuguję te miejsce. Tutaj też widzę, że mi brakuje, widzicie, o takie puste miejsca są, brakuje mi po prostu też fugi, więc po prostu i teraz jak przyszedł blat, to również i te miejsca sobie dofuguję. Słuchajcie, mówicie mi o tym, że te cegły nie zdadzą egzaminu, jeżeli chodzi tutaj o pryskanie i bryzganie. One są 3-krotnie pociągnięte impregnatem. Ja jeszcze raz je zaimpregnuję, ale słuchajcie, w domu moich rodziców też nie dokładnie taka, ale podobna cegła znajduje się właśnie dokładnie bardzo blisko kuchni, tylko tam indukcyjnej, nie gazowej. I nic się nie dzieje z tym, więc jeżeli to jest dobrze zaimpregnowane, to po prostu to można łatwo myć różnymi środkami sobie, więc ja tutaj żadnej, niestety, ale płyty hartowanej dokładać nie będę. Po prostu wolę sobie to czasami odtłuścić, umyć, niż po prostu tutaj jakieś szkło sobie robić dodatkowo w tym miejscu. Po prostu nie chcę, ale macie jakąś rację swoją w tym wszystkim, bo może się też tak dziać, że ten tłuszcz i od gazu ta lepkość może tutaj się osadzać, ale jeżeli to jest powierzchnia zmywalna, to będzie się bez problemu raczej myło. No zobaczymy oczywiście w praktyce, jak to będzie wyglądało, nie? A wy co teraz robicie? Co się teraz bawicie? Szukamy śrubki do montowania Okej. wieszaki. I szukacie mosiężnej. Tak. Mosiężna śrubka, tak, racja. Zobaczycie, o co chodzi. Jak się uda nagrać, to dogramy. Jak się nie uda, to następnym razem, jak będą zaś śrubki, zaczyna się wypełniać. Słuchajcie, ja tutaj już w tym miejscu pożegnam się z Wami. Słuchajcie, kochani, dziękuję, że byliście w tą niedzielę z nami. Zapraszam oczywiście w kolejną. Coraz bliżej świąt się już zbliżamy. Nie wiem, jak dużo materiału uda mi się nakręcić na przyszłą niedzielę, ale postaram się oczywiście jak najwięcej. I co? Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień w kolejną zaś niedzielę. A teraz jeszcze sobie ewentualnie zobaczcie, co ja tutaj dograłam Wam do oglądania. Ja nie mam nic. Pan Andrzej wypadł z gry. Nie ma tych śrub, które są poszukiwane, bo są poszukiwane mosiężne śrubki do tych główek, do tych uchwytów, bo one wylądują w łazience na ręczniki. Słuchajcie, też padło pytanie dotyczące jakiego filtra my będziemy używać tutaj do filtrowania naszej wody. To jest ten filtr, ale nijak, ni w ząb, nigdzie na opakowaniu nie ma nazwy jego. On był... Chociaż może tutaj, czekajcie. Może coś tu się uda przeczytać? Nie, kolano skryte. No.
Nie wiem. No na kartonie na 100% nie ma. Dobra, wyciągnęłam go. I jakaś etykieta jest na nim przyklejona. Więc taki filtr wyląduje tam pod szafką do filtrowania wody pitnej. Odpadli chłopacy w poszukiwaniu śrubek mosiężnych, nie ma. Trzeba po prostu kupić do tych uchwytów. Czyli następnym razem będą zamocowane. A trzeba było dać, to bym złapała.